Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia EV2. Wersja R z pakietem Business Line w kolorze Frost Blue. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia EV2, czyli właśnie taki powinien być elektryk. Mały, zwinny, miejski, ekonomiczny i względnie tani. I oto jest Kia EV2, czyli 4 m 6 cm długość, duży rozstaw osi 2,56,5, a to przekładać się będzie na dużą ilość miejsca w środku. Standard range, czyli akumulator o pojemności 42,2 kWh, 146 koni mocy, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,5 sekundy. Zasięg według WLTP w cyklu mieszanym około 310 km. Ceny EV2 rozpoczynają się od 99 900 zł. Prezentowany egzemplarz to wersja R z pakietem Business Line i pompą ciepła i cena wyjściowa 135 900 zł brutto. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód, tył, kamera 360, a co za tym idzie obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, czyli blind spot view monitor, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania i mój ulubiony bajer, system zdalnego parkowania, czy też wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Oto jest. I do przodu. Pasują mu te felgi, zdecydowanie. No ale zajrzyjmy do środka. Klamki z funkcją Easy Entry i wykończenie wersji Business Line. Twardo, ale tu mamy miękką poduszeczkę. Podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel, nastrojowe oświetlenie. Have a nice day. Nawet o takie detale zadbano. Pełna elektryka. Wszystkie 4 szyby elektryczne, 2 przednie automatyczne. Tutaj centralny zamek, składanie lusterek i regulacja tychże lusterek. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Haptyczne przyciski do obsługi multimediów. Tutaj pokrętło regulacji głośności przez kliknięcie, włączenie, wyłączenie multimediów. A tutaj fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji. Indukcyjna ładowarka, nastrojowe oświetlenie, 2 uchwyty na kubek. Regulowane nawet w ten sposób. Tutaj przycisk Auto Hold, włączenie, wyłączenie kamery i przez przytrzymanie włączenie systemu zdalnego parkowania, włączenie, wyłączenie czujników. Podłokietnik nie jest przesuwany, ale jest dość długi, miękki, ze schowkiem. I tapicerka w pełni materiałowa. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany, elektrycznie regulowany. Przednia część fotela góra-dół. Cały fotel góra-dół, regulacja kąta, nachylenie oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Tutaj regulacja wysokości świateł, elektryczny, ręczny, wyłączenie systemów kontroli trakcji. Kierownica oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach, to ważne, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I pasy też są regulowane góra-dół, to też wcale nie jest takie oczywiste w tym segmencie. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Tutaj aktywny tempomat, 2. poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, tryby jazdy.
i multimedia. No i przy kierownicy oczywiście łopatki do sterowania siłą odzysku, siłą rekuperacji. Zajrzyjmy do tyłu. Na skrajnych siedziskach ISOFIXy, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, nawiew dla pasażerów z tyłu, nagłośnienie Harman Kardon, to również wersja Business Line. Bagażnik 336 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Tutaj pakiet startowy, zestaw ładowarek, znaczy mobilna ładowarka plus przejściówka do gniazdka 230V. A tu pod spodem jest wzmacniacz, więc nie ma też tej wersji koła dojazdowego. No a tu mamy kamerę. Ochronne nakładki na progi, sporo miejsca na nogi, szybki rzut na deskę. Fajnie nowocześnie, ale mimo wszystko zostało trochę fizycznych przycisków, a to jest dobra informacja. Tutaj taki fajny, przyjemny w dotyku miękki materiał. Tutaj też jest Have a nice day, a tu mamy podgrzewany fotel pasażera. Deska trochę miękka, ale tu już jest twardo. Schowek. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy, tą poduszkę trzeba wyłączyć i zegary pod jedną taflą szkła. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany. Zagłówek regulowany i góra-dół, i przód-tył. Wszystko jest tak, jak być powinno. No i gniazdo ładowania Type 2 CCS. Czas ładowania w zakresie 10-80 około pół godziny, chyba 29 minut z tego co pamiętam. Tak wygląda przód. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego i do aktywnego tempomatu. Zapraszam do środka. Selektor zmiany biegów. Tutaj mamy również przycisk do uruchamiania pojazdu. I przez przekręcenie wybieramy bieg, oczywiście z wciśniętym hamulcem. Jeśli hamulca nie wciśniemy, komputer powiadomi nas o tym, co należy zrobić, żeby ten bieg wrzucić. Wsteczny. Kamera cofania. Dynamiczne linie. Tutaj rzut z góry. Plus informacja z czujników parkowania. Plus informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są te dwie strzałki. Kamera przednia, rzut z góry i przez kliknięcie wybieramy parking. Zaproszenie do aktywacji Kia Connect. Tutaj cyfrowe zegary, Blind Spot View Monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. To jest super. Oczywiście w lusterku też mamy kontrolkę czujnika martwego pola. Komputer pokładowy, kompas i wskazanie z nawigacji, również z tej googlowskiej. Statystyki. Aktualny bieg, temperatura zewnętrzna ready, czyli gotowy do rozpoczęcia jazdy. Auto hold włączony, poziom naładowania akumulatora i poziom rekuperacji. Prawa łopatka zmniejsza poziom rekuperacji, lewa łopatka zwiększa poziom rekuperacji. Przez przytrzymanie lewej łopatki włączamy
funkcja iPedal, czyli funkcja odzysku energii do zatrzymania. Przez przytrzymanie prawej łopatki włączamy tryb automatyczny, który będzie nam dostosowywał siłę odzysku do sytuacji na drodze. No a tutaj mniejszy panel do obsługi klimatyzacji, multimediów. 3 poziomy automatu. No i multimedia. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect. Tryb EV. Statystyki. Konfigurowanie godzin rozpoczęcia, czyli kiedy na przykład ma automatycznie włączać ogrzewanie, klimatyzację. Można tutaj też programować godziny ładowania. No i można też manualnie sobie włączyć przygotowanie akumulatora, czy kondycjonowanie akumulatora do ładowania. Panel startowy, mapa, search, czyli funkcja wyszukiwania, media, jeden przycisk funkcyjny, setup. Wszystkie ustawienia. Regulacja głośności, temperatura. Tutaj 3 razy USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Plus gniazdko 12 V. Lusterko fotochromatyczne. Tutaj mamy kamerę, która patrzy, czy kierowca patrzy. System e-call. Oświetlenie LEDowe. Nastrojowe oświetlenie. Kolor tego nastrojowego oświetlenia oczywiście można zmienić. Można ustawić też jasność. Zrobimy sobie rundkę. Widzieliście, jak się fajnie odpalało? To dynamiczne powitanie nawet tutaj jest spoko. Co chciałem zrobić? Światła włączyć i zrobić rundkę z włączonymi światłami. To są światła do jazdy dziennej i to są światła mijania plus światła drogowe. Światła z tyłu, to tutaj to światło przeciwmgielne, druga część to będzie światło cofania. No i jeszcze jedna rundka ze światłami awaryjnymi. Auto, czyli czujnik zmierzchu. To się nazywa w pełni LEDowe oświetlenie. Jeśli ktoś chciałby, siedząc w środku, aktywować zdalne parkowanie przez przytrzymanie tego przycisku i ponownie instrukcja, wysiądź z kluczykiem, zamknij drzwi, wciśnij, przytrzymaj przycisk w kierunku jazdy. Po zakończonym manewrze parkowania przytrzymujemy przycisk Hold i zamykamy samochód. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.